Cześć, przed wami Kuba i Diante, to kolejny odcinek This is Backstage TV. Dziś wieczorem jesteśmy w klubie Bułka z masłem i mamy przed wami kolejnych gości. Alright, tonight we're gonna take y'all to see Nightmark's Electric Trio. They're playing all over the world. They got some crazy music. You all need to check them out. Cześć, tutaj Nightmark's Electric Trio, oglądacie This is Backstage TV. Więc są z nami dzisiaj Nightmark's Electric Trio. Opowiecie nam może trochę o sobie, tak? Bo to jest jedna z waszych nazw. Piotrek także występuje jako spisek jednego, gracie także jako Electro Acoustic Beat Sessions, także może powiedzcie, jak to wszystko jest między wami poukładane. No to może ja zacznę. Generalnie jesteśmy muzykami, więc po prostu przez jakieś tam nasze życia, drogi przewinęło się dużo zespołów i też w związku z tym po prostu uczestniczymy w różnych inicjatywach, między innymi właśnie w Electro Acoustic Beat Sessions, które rozpoczątkował Piotrek i chwała mu za to i to jest świetna rzecz. Wcześniej tak naprawdę poznaliśmy się na Jam Session, wszyscy się poznaliśmy na Jam Session. Ja z Marka poznałem na Jam Session w Szczecinie, a potem razem z Markiem przyjechaliśmy do Wrocławia i poznaliśmy Piotrka na Jam Session we Wrocławiu. Te projekty powstały właściwie z potrzeby serca. Nie pod względem nie pod względem profitów. No i tak szliśmy, no. Działamy na prawdzie, no i ta prawda się opłaca, no, jak widać. No. Piotrek, coś dodasz może? Właśnie tak jak Marek powiedział, była potrzeba na początku, zrobienia takiego zespołu bitowego. W tym samym czasie od zawsze każdy z nas gra na żywo, każdy z nas jakoś tam czuje potrzebę improwizowania i gdzieś tam powstał ten projekt Electro Acoustic Beat Sessions, który jest tak jakby z boku takim projektem i w zasadzie jego intencją nie było, żeby być jakimś zespołem indywidualnym, tylko mieliśmy po prostu spotykać się, ćwiczyć warsztat, wymieniać pomysły, a jakimś cudem stało się to takim projektem, który jeździ i nagle jest jakimś bandem i zaprasza artystów, także stąd te różne projekty, które, no właśnie tak jak Marek mówił, powstały z potrzeby takiej wyrażania się różnego, tak, bo każdy z nas ma różne pasje i to nie jest tak, że jesteśmy zamknięci i robimy tylko elektroniczną muzykę, tylko słuchamy rapu albo tylko słuchamy jakiejś uduchowionej, gospelowej muzyki. Możemy to wszystko robić naraz i każdy z nas ma tą potrzebę, żeby te wszystkie potrzeby jakieś zrealizować właśnie w różnych formacjach. Tak jak powiedzieliście, wszystko zaczęło się od Electro Acoustic Beat Sessions, które odbywały się w puzzlach i od tak naprawdę małej publiki, która gdzieś tam przychodziło kilkadziesiąt osób, nagle zaczęło się tak od polskich artystów hip-hopowych, był we Wrocławiu Wienio, z którym graliście, ostatnio była Paulina Przybysz z Seastars, pojawiają się także coraz większego kalibru zagraniczni artyści. Jak tak naprawdę uważacie, jak to się wszystko rozwinęło? Czy ta żywa muzyka przyjmuje się w Polsce i faktycznie gdzieś tam się coraz bardziej przebija w naszej świadomości? No zdecydowanie się przyjmuje ta muzyka i jest zdecydowanie zapotrzebowanie na coś takiego. I widać, że ludzie jakby kumają też to, że to nie jest koncert taki zwykły, że my nie jesteśmy po tysiącach prób, nie gramy z tym artystą trasy i mamy wszystko obcykane, jesteśmy jakimiś sesyjniakami, którzy jeżdżą po prostu i mają zapłacone, więc nauczą się piosenek i zagrają. Tylko że my robimy to też dla frajdy. Jest w tym bardzo dużo improwizacji. Bym powiedział, że 90% tego, co gramy, jest wymyślane na bieżąco i ludzie to czują. I to się udziela wzajemnie. My dajemy energię jak najwięcej, ludzie to oczywiście od razu oddają zazwyczaj i potem to się po prostu już tak zapętla. My dajemy znowu, oni oddają nam i nas to nakręca, żeby jeszcze, no jest po prostu sama radość na tej scenie. Też coraz więcej artystów zaczyna grać z żywym składem, co z Polski Mes gra na żywo, Łona, dobry przykład, gra na żywo, także może też taka muzyka na żywo nieatrakcyjnie opakowana nie jest taka łatwa dla widza i może to też jest takim też sposobem, bo zobacz, na początku prawie mało mieliśmy publikę i ten taki gimmick w postaci jakiegoś znanego rapera sprawił, że nagle masy ludzi przychodzi do nas, nie? Więc może trzeba to odpowiednio podać. Też myślę, że wiele takich składów, które współpracują z raperami,
znaczy muzyków, instrumentalistów, tak? Robi to nieświadomie, bo na przykład my jesteśmy wychowani na tej muzyce i w większości na pewno. Czemu patrzysz na mnie? Znaczy, Ja też się trochę wychowałem na wiem, rapach. Ja wiem. Metaliki też słuchałem, ale na rapach też. No, w każdym razie mało zespołów instrumentalnych, które mają mental hip-hopowy, nie? No i tak naprawdę, nie wiem, jest sobie raper, jest zespół, no i oni odgrywają, a my chcemy stworzyć tak jakby taką całość, nie? Cześć wszystkim, z tej strony Jessica. Wy właśnie oglądacie This is Backstage TV. Tak jak powiedział Piotrek, coraz więcej polskich artystów gra z żywymi instrumentami, szczególnie tych właśnie hip-hopowych. Tak będąc w tym roku na Hip Hop Campie, łatwo można było zaobserwować, że prawie każdy, kto grał tam z Polski, tak Tetris, Bisz, Miłosz, wszyscy zagrali z żywymi instrumentami. I tak naprawdę myślicie, że to jest ta nowa jakość, która może wprowadzić hip-hop w Polsce na kolejny level, że faktycznie artyści zaczynają dostrzegać te żywe instrumenty i także... Czy myślicie, że są w stanie nauczyć się grać żywymi instrumentami, no bo wiemy, że to jest zupełnie co innego, tak, niż DJ czy producent, który stoi za nimi? Myślę, że zdecydowanie to zmienia jakość tej muzyki. A odnośnie tego, czy się jakoś muszą uczyć ci wykonawcy tej kooperacji z zespołem, to wygląda różnie, bo na przestrzeni tych, nie wiem jaki to okres, rok, nie więcej, 2 lata, 2 lata takiego grania z różnymi ludźmi, bardzo różnymi, z zagranicy, ze Stanów, z Polski. Widzimy, że są artyści, którzy mają to mega ogarnięte i po prostu mają to bardzo we krwi, a są tacy, którzy po prostu bardziej wolą się trzymać tego, do czego są przyzwyczajeni, czyli do podkładu, który zaczyna się w konkretnym miejscu, piosenka trwa tyle i tyle i musi się skończyć. Także myślę, że na pewno jest jeszcze duże pole do popisu i właśnie też fajnie widzimy, że ci artyści jakby po tych graniach z nami też w trakcie tych grań się otwierają na to, żeby współpracować, na to, żeby dawać nam znaki, żeby zrobić coś totalnie pojechanego, żeby w połowie numeru przerwać na przykład i nagle zacząć solo rapu z bębnem na przykład, nie? No. I to jest po prostu piękne i jakoś to zmienia diametralnie według mnie. Po prostu według mnie koncert, ja nawet, nie wiem, ja właśnie w związku z tym, że jestem muzykiem, jak były takie duże gwiazdy przyjeżdżały do Polski typu 50 Cent, jakiś Snoop Dogg, zawsze sprawdzałem, czy oni, obczajałem na YouTubie, czy oni w ogóle grają, kiedykolwiek grali na żywo z całym zespołem. I sprawdzam, jeśli widzę, że w większości grają z DJ-em, to niestety nie mam nawet ochoty nigdy kupić biletu, bo taka energia mnie w ogóle nie interesuje. Na pewno będzie fajnie na takim koncercie. Mówię, to jest też związane z tym, że ja jestem instrumentalistą, ale dla mnie po prostu największa frajda jest taka właśnie, gdzie to wszystko jest żywe. Jest po prostu dużo żywych dusz na scenie, które razem tworzą coś niesamowitego. Dla mnie to też zależy, nie? Bo taka korzenna energia hip-hopowa wywodzi się z tego, że był DJ i MC, nie? Co jest też fajne. Ja na przykład, nie wiem, mój najlepszy koncert, jeden z najlepszych koncertów hip-hopowych, na jakim byłem, to było De La Soul w Warszawie w 2004 roku, gdzie po prostu był DJ i 2 MCs. No i to mi wystarczyło, zrobiło mi dobrze. Ale rzeczywiście, jednak granie z zespołem, z żywym zespołem daje nową jakość, może być bardziej zaskakujące. Co jest fajne. Fajnie, że wielu MCs coraz bardziej się otwiera na takie inicjatywy, którą my też dajemy. Takim MCs, którzy też nie współpracowali z zespołem. Co ja mogę powiedzieć? Chyba można łatwo zauważyć taki podział między MCs, którzy robią to, a którzy tego nie robią i między innymi jest właśnie ta linia i wydaje mi się, że ci, którzy to robią, mają większy poziom świadomości muzycznej, a ci, którzy tego nie robią, tej świadomości muzycznej nie mają. Tyle.
Teraz pytanie, z którym mogę właściwie zacząć od Piotrka. Bo mówicie o tym właśnie, że niektórzy MCs faktycznie są przyzwyczajeni do tego i wolą grać z DJ-em, niektórzy wolą grać z żywym bandem, no ale większość topowych artystów, tak, nawet tacy ludzie jak Jay-Z czy Wu-Tang Clan, na wszystkich dużych festiwalach zaczynają pojawiać się z żywym bandem, a na przykład jak przyjeżdżają do Polski, są tylko z DJ-em. I teraz tutaj mam takie dwie obserwacje. Pierwsza to oczywiście wiadomo finanse, tak, no żeby ktoś przyjechał z orkiestrą czy z zespołem, ale drugie jest takie, czy jako DJ, grając też w wielu klubach, czy nie uważasz, że też, czy kluby są tak naprawdę gotowe na to, żeby grać z żywymi instrumentami, czy tak naprawdę to nagłośnienie i akustycy są w stanie uciągnąć, no bo jak wiemy, to jest zupełnie co innego niż puścić podkład z płyty. To też jest chyba logistycznie, wiesz, o wiele trudniejsza kwestia właśnie zrobić taką trasę z bandem. O wiele większe miejsca wtedy musisz mieć, no budżet całego przedsięwzięcia wzrasta, także o wiele łatwiej jest takiemu MC spakować się. DJ bierze obecnie tylko kartę Serato, 2 płyty, na miejscu ma mikser, 2 gramofony i grają koncert, także myślę, że taka jest największa różnica między tym wszystkim. Wielkie festiwale mogą sobie na to pozwolić, tak, żeby rzeczywiście sprowadzić te gwiazdy i zrobić ten koncert live, także teraz pochwalę się, nam się udało, teraz będziemy jechać do Francji z Rashanem Ahmadem i to dla mnie jest, do końca nie wiem jak to jest zrobione i że to się udało zrobić, bo tak jak wiem jak to jest trudno logistycznie, żeby rzeczywiście band jeździł z artystą i zrobił trasę i żeby grał. Tam nawet nie mam pojęcia, jak te kluby wyglądają, czy są przygotowane do tego właśnie, żeby przyjąć band. Bardzo często to są ciężkie warunki. Zresztą mieliśmy przykład, że przyjeżdżamy i okazuje się, że jest drewno, że akustyk nie daje rady, bo nagłaśniał jakieś metalowe zespoły i nie wie o co chodzi. No, ja bym jeszcze do tego dodał, że w ramach jeszcze chwalenia się, że z Rashanem Ahmadem byliśmy już w Kazachstanie na właśnie dużym festiwalu. To była niesamowita przygoda i właśnie no, to był tego kalibru festiwal, że po prostu były pieniądze na cały band, były pieniądze na hotele, na samoloty, także to wszystko jest możliwe. Tylko muszą być właśnie ludzie, tacy jak tam był organizator Rustam Ospamow, świetny koleś, naprawdę świetny człowiek, z marzeniem, z pasją i który stworzył ten festiwal. Sam stworzył festiwal Jazzystan, który no nie wiem nawet ile ten festiwal już trwa, ale no i który w ogóle teraz też zmienia jakby też nurt tego festiwalu, który wcześniej był takim bardziej mainstreamowym, tam przyjechał Jamiroquai, tego typu gwiazdy, a teraz pozapraszał takich no dużo mniej znanych artystów z Wielkiej Brytanii, no właśnie Rashana, taką fajną też czarną dziewczynę Tawaję czy Tawiję z UK i wielu fajnych DJ-i. I też idzie w taką stronę takiej muzyki no ambitniejszej. Takie rzeczy są możliwe, tylko no, muszą być właśnie ludzie, którzy chcą to robić i chcą jakby walczyć o tą jakość, żeby jednak ten band, no wiadomo, że to jest dodatkowy wydatek, ale no potem no, jest totalnie inny wpierdziel na scenie, także warto. Teraz może, bo to coraz więcej osób się tym interesuje, tak? Kawałek z Rashadem tak naprawdę dał wam obecność w zagranicznych mediach, wiele portali o nim pisało, więc krótkie pytanie, co dalej? Czyli teraz mówimy o Nightmarks Electric Trio, bo to Nightmarks zrobiło numer z Rashanem i teraz będzie płyta. To jest teraz nasz priorytet i już bardzo długo to odkładaliśmy przez różne inne zobowiązania i zajętości. I płyta będzie po prostu czymś bardzo naszym, na nic się nie będziemy oglądać, co się dzieje w muzyce dookoła. No pewnie będzie to podobne stylistycznie do tego, co robiliśmy do tej pory, co gdzieś tam można na YouTubie posłuchać, bo to są właśnie takie nasze rzeczy dziwne. I co dalej będzie, Marek? Nie wiem, no, przewidujemy różnych gości ciekawych. Nie powiemy jakich. Ja mogę tylko powiedzieć, że się dużo dzieje, w sensie też nie możemy się znowu zebrać i to jest cały czas nasz problem, że nie możemy nagrać tej płyty dlatego, że odkąd
jakieś pierwsze rzeczy zrobiliśmy, to bardzo dużo ludzi zgłasza się do nas, żeby zrobić jakieś kooperacje. Nie wiem, to był... oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i cały czas będziemy to robić. Nie wiem, czy to był Enzak na samym początku, dzięki któremu pokazaliśmy się na You Know Me i na płycie winylowej. Niewidzialna Nerka, a teraz znowu nagraliśmy numer na reedycji Niewidzialnej Nerki, zrobiliśmy numer Zip Składu. Teraz znowu kooperacja na dniach z dziewczynami z ex-Sisters, czyli siostry Archeo, Natalia i Paulina Przybysz. No i cały czas coś się tu pojawia, co powoduje, że to odsuwa się to, ale jednocześnie napędza nas do jakiegoś tam kreatywnego działania, także na pewno priorytetem jest ta płyta i no, to będzie takie zwieńczenie tego wszystkiego, co robimy, prawda? Krążek, na pewno nakładem You Know Me będzie winyl. Zaplanowany na grudzień, także powiem wszemi wobec, teraz będziemy musieli się tego trzymać. Grudzień. Do końca roku mamy coś zrobić, także. Ostatnie krótkie pytanie ode mnie. Jeden utwór z użyciem instrumentów, który powinien znać każdy. Nie wiem, ja jestem wielkim fanem Mulatu Astatkę. Ostatnio nabyłem na włosku jego taką jedną z nowszych płytek. Mulatus Mood, mój ulubiony numer z tej płyty. Bardzo organiczny i hipnotyzujący. Fajnie, że zadałeś takie pytanie, bo generalnie, wiesz, ja uważam, że człowiek potrzebuje muzyki, która jest rzeczywiście graną muzyką graną przez instrumentalistów, muzyków, no nawet nie muzyków, amatorów, ale jest rzeczywiście jakimś żywym odzwierciedleniem duszy. Oprócz tego, że mamy muzykę elektroniczną i tak dalej, którą uprawiam, robię i tak dalej, ale według mnie w tym jest dusza, tak? W muzyce organicznej, tak, dzięki jest dusza. Nie wiem, przychodzi mi do głowy, kurczę, też jeden z moich ulubionych numerów i ostatnio sobie przeczytałem, że to jest ulubiony numer Michaela Jacksona i to jest My Favorite Things. Przez Coltrane'a chyba tam przez 20 lat chyba grane, nie żył chyba tylu, nie grał tyle, ale to jest też taki jeden numer, który słuchałem przez długi czas i to były tam, Coltrane grał tego 40 wersji i katował to, także też tak mi przyszedł do głowy. Kto oryginał grał, powiesz może? No to jest stary numer. Z musicalu to jest, z musicalu, tak. No. Ja nie wiem, właśnie tak myślę i w ogóle nie potrafiłbym chyba wskazać jednego utworu i jeszcze powiedzieć, że każdy musiałby, używać słowa musiałby go znać, bo każdy jest inny i chciałbym jakby ludziom zostawić tą wolność, żeby każdy sobie tam słuchał czego chce, ale jakby miał się ograniczyć do jednego utworu i żywych instrumentów, to w ogóle to pewnie dziwnie zabrzmi w kontekście tego, że robimy elektroniczną muzę, ale myślę, że to mogłoby być coś w okolicach w ogóle brzmienia Coldplaya, jakiegoś numeru, który jest mega pozytywny i jest z pianem. Znaczy, ja tu trochę w ogóle chyba myślę w kategoriach czegoś, czego mógłbym bardzo dużo słuchać i się tym nie znudzić. Jest na pewno jakiś akustyczny instrument typu gitara akustyczna albo fortepian, coś pozytywnego i nie za ciężkiego bitowo, ale to... no to... nie wiem, myślę, że to jest piękne, że muza jest tak po prostu gigantyczna i otwarta, że ja bym nie potrafił po prostu tego zamknąć w jednej piosence. What's up, everybody? It's Mark Fimmer with the Giants Roast Off. You're watching Backstage TV. All right, so I noticed you all have an interesting group, and I want to know, how was it originally working together, and and how did you all decide to get together? You know, you don't usually get live music and a DJ in the same group. So the roles are divided. So I'm doing the drums, Marek is doing the keys and the harmony, and Adam is doing the bass. So actually, it was natural for us when we first met. It was natural to see the band like, all right, he's doing the bass, I will do the drums, and he will do the harmony. So I think it's natural like this, yeah. My next question is, what makes
how would you? I don't like to categorize music into one category. How would you all describe your music? It's all. I think it's all hip hop based in general. Yeah, it's based. Yeah, basically is based on hip hop, futuristic beats, bass music with influences. Like, I think I would say it has bass in hip hop, but it's on top of it. It's a lot of synthesizers, electronic sounds, and a lot of spacey sounds. I would say. it sounds quite like. And I would say that when we produce music, when we arrange some songs, some tracks, we think more with the we treat music like surfaces and like fabrics, like jak taką magmę, jak to powiedzieć, like magma. Like, you know, like Lava. yeah, and we don't we try to avoid thinking in a very strict way that this is drums and this is bass, this is harmony. We think more like spaces. Like yesterday, we arranged the song when actually I'm playing also the harmonic part. That is also a little bit bass part, and it sounds so good that we didn't even ask the question that, hey, I'm supposed to play the bass part or something like that. So yeah, we enjoy what we do. Like, no, I'm enjoying too. All right, since you all say you're enjoying it, what's your all's favorite part of like working together? Whether it's performing or creating the songs, what's your favorite part of it? Yeah, I think it's both, but like experiencing creating of music is like when I hear when everything is clicking and at once I hear Marek improvising and like playing perfect harmony, and at once I hear this track going like, and I'm like, wow, that's the shit, and I'm bouncing my head. So this is very yeah, it's like the moment I feel the same thrills when we create tracks as when we play live, actually. Yeah. Like Piotrek said, the beautiful things are moments. Yeah, like when everything is bouncing right, and we feel in the groove. We are together in the spirit of music, and this is the most thing that I like the most in this whole thing. and about the live performances, it's also exciting and a little bit unexpected feeling, the feeling of unexpectance, because we improvise a lot still, and we never know what will happen, and that's the thrill of not knowing what will happen is great, and the only kind of negative feeling I have about live performances is the sound system in the clubs, because when it's not good enough, then the fun is not that good. Like there is not enough big subwoofer or sub speaker. Yeah, and our message is disrupted. Yeah. Yeah, when it happens, when the sound system is shitty, and our message. Fortunately, usually it's good. It's really good, but there were some cases that. Yeah, I don't like situations when sound system is shitty, and we are trying to do our best to give our message, and people are like. Yeah, like sometimes it's just too quiet, and we are saying to the sound engineer, hey, come on, make it louder, and he's no, it's too loud already, and it's like, oh, I can hear people like talking on the audience, so it's. Dobry wieczór, mówi Kości. Oglądacie właśnie Backstage TV.
All right, I know you all perform a lot of places. What is your favorite place to actually perform in Wrocław? Oh, in Wrocław, there are not that many places. I am performing, and we are performing live in Wrocław. Definitely the place to be is Puzzle Club, Puzzle. For me, it's like second home. Peace to people from Puzzle. And they have great sound system, but generally when we play in big cities in Poland. So it's Kraków, it's Poznań, it's Warsaw. And I think Warsaw is definitely a place to be, but other city we have great audience in Poznań, Kraków as well. Yeah. Maybe we can say, as far as we can remember, where was the best place we like. Not only Wrocław, we remember. I have mine. I have mine too, I guess. Mine is the very small pub in Poznań. It was Czytelnia, and it was crazy. The club was that small that I was standing in front of the front speaker, so I was playing with the stoppers. I don't know is the right name, but yeah, earplugs, just with the huge speaker just behind my head. And hearing my bass like vibrating on my body, but it was great, and the audience had the same feelings. They loved that show. Yeah, my favorite place is also a small spot, Alchemia in Krakow. Yeah, this place is like a basement, old basement. The sound is amazing. Yeah, very small place, but it was one of our first concerts there. Yeah, the energy was right. So for the people who don't know you all in Wrocław, tell them, a little something why they should come out and where they can find out information about where you all will be playing. So once again, And where they can find out information on you all to find out where you're playing in Wrocław. so you can check our Facebook page. It's Nightmarks Electric Trio. You can find all the updated information and dates and everything. Check out the YouTube for Nightmarks Electric Trio and our video with Rashan Ahmad, which came out on Unomi Records. Yeah, well, definitely, we will be in your city. Dzisiaj byli z nami Nightmarks Electric Trio, także chodźcie na ich koncerty, kupujcie bilety, póki jeszcze możecie, bo niedługo będą naprawdę wielcy i nie będziecie mogli wejść na żadną imprezę, gdzie oni będą grali. Śledźcie ich Facebook, a także subskrybujcie i lajkujcie profil This is Backstage TV, już niedługo kolejne odcinki. Dziękujemy. Dlaczego masz czerwoną główkę od mikrofonu, a nie niebieską? Czemu mamy czerwoną główkę od mikrofonu? Pytanie do reżysera. Jeszcze raz? Czekaj, bo ja nie skumałem chyba. Jeden utwór z użyciem żywych instrumentów, który powinien znać każdy. Ale utwór nie nasz. Nie. Nasz? Nie. Dowolny. Dowolny. Polecacie. Żywych instrumentów. Bardzo trudne pytanie to jest. Yo, what's going on, y'all? This is Master Ace. Be sure to check out my interview on This is Backstage TV. You know what it is.